Wolska. A więc jednak wróciłaś. No. To była cholernie trudna decyzja. Ja myślę, że ja mogę tego później żałować. Ale ja chyba nie umiałam inaczej. Wiem, że nie będzie tak samo jak wcześniej, bo zabiłam człowieka, ale... Co? Gorszak straciłby swoją matkę Teresę od spraw beznadziejnych. No ty chyba byś nią nie został. No raczej nie. I chyba w ogóle tu długo nie zostanę. Co? Czyli co? Przeniesienie? No to co? Gratulacje. No, dla ciebie też. Będziesz się mogła wpieprzać w robotę komuś innemu. No ktoś musi. Ktoś musi. Słuchaj. Ten facet... To nie była twoja wina. Serio, dobrze, że jesteś. Masz serce do tej roboty jak mało kto. Także... A pani tutaj na kogoś czeka? Przyszłam, bo nie wiem, co mam zrobić. Ten pan kazał mi czekać. Ale coś się stało? Muszę z kimś porozmawiać. To ważne. Dobrze, a co się dzieje? Moja córka Lenka umiera. Dobrze, zaproszę panią do siebie, dobrze? To opowie mi pani wszystko. Postaram się jakoś pomóc. Pomóc pani wziąć? Zapraszam, proszę wszystko sobie wziąć. Tutaj po prawej. Proszę. Muszę go znaleźć. Ale kogo? Mówiła pani, że córka... Jej ojca. Aha. Zaginął, tak? Nie. To jeszcze raz, od początku, dobrze? Bo chyba się pogubiłam. Co się stało z ojcem pani córki? Poznałam go 9 lat temu. Spędziliśmy noc, zaszłam w ciążę. Czyli co, ojciec nie przyznał się do dziecka? Nie wiedział nic. To miała być tylko jedna noc, chwila zapomnienia. Ja nie chciałam z nim spędzać reszty życia. Czyli teraz coś się zmieniło? Dlatego go pani szuka, tak? Ma pani dzieci? Nie, nie mam. Więc nie wie pani, jak to jest. Śliczna. Uśmiechnięta tak. Teraz już tak nie wygląda. Jest w hospicjum. Lekarze nie dają mojej ręce żadnych szans. Ona umiera. To białaczka. Jejku, bardzo mi przykro, naprawdę. Nie można już więcej nic zrobić. Leży tam teraz sama, powinnam być przy niej, ale... Muszę go odnaleźć. W tej chwili to dla niej najważniejsze. Rozumiem, bardzo mi przykro, naprawdę. Chciałabym, żeby choć raz spotkała się ze swoim ojcem. Nie mam się do kogo zwrócić. Wie pani, że ja nie powinnam w ogóle przyjmować takiego zgłoszenia. Nie zajmujemy się takimi sprawami. Pomogę pani. Pomogę, zrobię, co będę mogła, dobrze? Dziękuję. On nazywa się Tobiasz Kozińczak. Ta sprawa mocno wykraczała poza nasz regulamin. Normalnie nikt tutaj na komisariacie nie zająłby się w ogóle takim zgłoszeniem, ale ja wyznaję zasadę, że regulamin jest dla ludzi, a nie odwrotnie. Do widzenia. Rafał, co się dzieje? Mam urodziny? Czy tak się cieszysz, że wróciłam? Nie, Wolska, cieszę się, bo to jest ostatnia kawa, którą ci zrobiłem. Dostałem potwierdzenie. Czyli przeniesienie. To już jest oficjalne?
No, połowicznie. Nie podpisałem jeszcze papierów, ale trzymam się tego jak pijane płotu. Nie wywal się z tym potem, co? Gdzie cię przenoszą? Składałem do Wrocławia i Krakowa, ale to Kraków mnie chce. Wow. Co? Będzie ci mnie brakowało. Przepraszam, że przeszkadzam, ale mamy trupa. Korczak. Warczę. Co mamy? Łyknęła garść tabletek i zapiła alkoholem. Przypuszczalnie, bo to oczywiście jeszcze potwierdzi sekcja. No ale jak dla mnie, klasyczny samobój. Okej, dzięki. A ty gdzie zaginąłeś? Masa papierkowej roboty z tym przeniesieniem. Musiałem coś tam jeszcze wypełnić. No co tak patrzysz? Trup nie zając, nie ucieknie. Kogo tutaj mamy? Kobieta. Znalazł ją facet, który wyprowadzał psa. Dał nam wszystko na papier. Tutejsza? No nie wygląda na tutejszą. Trochę lepsze ciuchy markowe raczej jakieś. Samochód też nieużywany, tylko z salonu. Nie jest z Korczaka. Dokumenty jakieś miała? No właśnie nic. Żadnej torebki, nic. Zero papierów, dokumentów, prawka. No bo wiesz, jak to na Gorczaku. Ktoś się wszystko zajebał. Tak czy siak trzeba pobrać paluchy i wrzucić na bęben. Zobaczymy, może coś wyskoczy. Technik już się tym zajął. Bo ty kojarzysz Donatka? Co? To znaczy, chyba tak. Burdel mama takie lepsze dziewczyny miała. Nigdy nie dostała zarzutów. A jak się nazywa? Cecylia Kawka. Trzeba namierzyć jej dziewczyny i klientów. Okej. Ty, Rafał, gdzie ty idziesz? Mam sprawę do załatwienia na CITO. Nawet na ściganta nie poczekasz? Nie chce mi się gadać z prokuratorem. Przyślę jakiegoś gumisia, żeby to załatwił. Ja wiem, że cię przenoszą, ale tutaj też Nie jest... mam czasu! Wyglądało na to, że Rafał był już myślami w Krakowie. Jakoś niespecjalnie zainteresował się tą sprawą. Zresztą właściwie wyglądało to na samobójstwo. Czyli nic, co zainteresowałoby komisarza Noconia. Przecież nie poprawiłoby to jego statystyk na zakończenie, prawda? Cicho, słyszysz? Stój, Pęsku! Zostaw ją! Patrz! Kurwa! Złamiesz mi rękę! Złamiesz mi rękę, ty policyjna kurwa! Zamknij się! Nic ci nie jest? Dzwonię po karetkę. Nie. Nie chcę mieć kłopotów. Leż tu. Co tu się stało? Gnój wpadł tu i chciał tego samego, co zwykle. Jesteś dziwką, więc rób co się do ciebie należy. Skończyłam z tym. Cecylia już o tym wie. Dziwka zawsze będzie dziwką! Zamknij się! Kazałam mu wyjść, a on zaczął mnie bić. Chciał mnie zgwałcić. Jak można dziwkę zgwałcić? Wiedziałem, że zamknij się! Cecylia nie żyje. Co? Znaleźliśmy ją martwą. Samobójstwo. Prawdopodobnie, ale jeszcze to sprawdzamy. To nie jest możliwe, jak to samobójstwo. To pewnie jego wina. Co? Bo ty tak sobie lubisz uderzyć, co? Ty nienormalny jesteś! Kurwa! Powiedziałem! Siadaj! Ona kłamie! Wstawaj! Nie wiesz tej dziwki, słyszysz? Ona kłamie! Kłamie! Sam widziałem, jak znęcasz się nad Roxy. A godzinę wcześniej znajdujemy ciało. Patrz. Jak to jest?
Serio? Przecież wiem, że kłamiesz, kretynie. Roxy znasz, a Cecyli nie kojarzysz? Nie mam pojęcia, o kim mówisz. A, czyli to jest zbieg okoliczności, że znajdujemy trupa Cecylii Kawki, a ty akurat napierdalasz jej ulubioną dziewczynę. Nie wrobicie mnie w to morderstwo. Ja nic nie mówiłem o morderstwie. No ale skoro sam o tym wspominasz, to możemy się zastanowić, co z tym zrobić. Nikogo nie zamordowałem! Naprawdę! Czy ty wiesz, gnoju, że jak kobieta mówi nie, to znaczy nie? Kobieta? Kurwa chyba. Kurwa, nie kurwa, ale za znęcanie się nad nią przypnę ci zarzuty. A może jeszcze dorzucę coś w prezencie, więc mów, kurwa, co wiesz o tej śmierci? Ja się na tą pizdą Roxy nie znęcałem. Ona tak lubi, jak wszystkie kurwy. Co ty myślisz, kurwa, że jak jesteś bogaty, to cię nie przetrzelują w więzieniu? Puść go! Brawo, puść go! Co ty robisz? Zgasałem skargę z kurwielu! Rafał, co to było? Takiego się jeszcze nie widziałam. No co? Normalne przesłuchanie klienta. Wiedziałam od początku, co się dzieje. Byłam tam, po drugiej stronie. Jaką cholerę tam przyszłaś? Co Kurwa, własnych spraw nie masz? Dobra, kurwa, nie nakręcaj się. Jeszcze chwila, cię tu nie będzie. Sprawa Cecylii Kawki raczej szybko do zamknięcia. Przyjaciele nie znaleźliśmy żadnych dowodów na udział osób trzecich. Póki co, przynajmniej. To ci chciałam powiedzieć, dlatego tam byłam. Dzięki. Przepraszam. Co to w ogóle za gość? Co ma wspólnego z denotką? I jak ty namierzyłeś tę dziewczynę? Polska. Znamy się nie od dziś, tak? I wiesz, jak ja żyję, tak? To po chuj pytasz. Dobra, wracam tam. Nie, zaczekaj, Rafał. Wiem, że chodzisz na panienki. Rafał, proszę cię tylko jedno, po prostu nie rób niczego głupiego. Okej? Zaraz cię tu nie będzie. Ja dokończę to przesłuchanie, okej? Ty też będziesz mnie dusić? To u was norma? Może przyjmiecie wreszcie do wiadomości, że jestem niewinny, nikogo nie zamordowałem. Nie wrobicie mnie w to. Gliniarz łapie cię na gorącym uczynku, a ty idziesz w zaparte, że to nie ty? No dobra, no wkurzyłem się, nie? Ale nie chciałem zrobić Roxy krzywdy. A na co ty się tak wkurzyłeś? Nie chciałem jej dać. Znaczy... Zawsze było normalnie, nie? Płaciłem jej, bzykaliśmy się. W chuj hajsu dałem jej zarobić, a ona nagle mówi, że nie. No nie słyszałeś, co kolega powiedział? Że jak kobieta mówi, że nie, to znaczy nie? Ale jak dziwka mówi nie, to czasem jednak znaczy tak. Zresztą, nie wiem, co się jej odwaliło, nie? A ja może też trochę na nią lecę. No dobrze się z nią też tak gada, nie? No i się wściekłem. Zresztą kto by się nie wściekł? No o co chodzi z tą opiekunką prostytutki Cecylia Kawka? Twierdzisz, że jej nie znasz, tak? Nie, no... No jak miałbym jej nie znać?
Zdenerwowałem się, to skłamałem. No. Podobno non-stop się żarły. Ale kto? Z kim? No Roxy z tą swoją burdel mamą. Sama mi o tym mówiła. Chciała iść na swoje. I przestać płacić Cecylii procent. No a to się wkurzyła. No jak miała się nie wkurzyć, jak to ona znalazła Roxy na jakimś zadupiu. Zainwestowała w nią szmal. Super dupę z niej zrobiła i dała jeszcze szansę w środowisku. Czyli twierdzisz, że Roxy nie mogła odejść, chociaż chciała. Wisiała jeszcze Cecylii z bardzo dużo pieniędzy. Ale Roxy zawsze uważała, że nikomu nie jest nic winna. No a teraz sobie dodajcie 1 do 1 i wyjdzie wam, kto tutaj miał motyw, żeby odwalić Cecylię. No i co? Wcześniej to wyglądało na samobójstwo, ale... Zostawiamy go na dołku. Sprawdzimy trop tych kłótni. Pakuj się, zabieram cię do siebie. Co? Po co? Przecież zawinąłeś Eryka. Pogadamy później. Ale co się stało? Co on wam powiedział? Powiedział, że miałaś kosę z Cecylią. Nie chcę, żeby tu wpadł jakiś kolejny napalony klient. Jak nie ma Cecylii, to nikt cię nie chroni. Pakuj kiecki. A Eryk wyjdzie? Jeszcze nie teraz. Ale i tak tu nie zostaniesz. Dzień dobry. Sierżant Karolina Wolska, komisariat na Gorczaku. Czy pan Tobiasz Kozińczak? Tak, coś się stało? Mirosława Benicz. Kojarzy pan? Ona szuka kontaktu z panem. Chodzi o wasze wspólne dziecko. Przepraszam, ale ja nie mam obowiązku się pani tłumaczyć. Nie może pani mnie tak legitymować bez powodu. Tak, tylko ja tutaj jestem grzecznościowo. Sprawa jest naprawdę delikatna. Kochanie, wziąłeś wszystko? Tak, ta pani jest z policji. Dzień dobry. Widzę. Coś się stało? Nie, wszystko w najlepszym porządku. Pomyłka. Wyobraź sobie, że pani mnie z kimś pomyliła. To znaczy chciałabym z panem porozmawiać, jeśli możemy na chwilkę... To jest moja żona Dorota. Jak pani widzi, niebawem spodziewamy się dziecka. Potrzebujemy spokoju i trochę się śpieszymy. O, rozumiem. Dobrze, to ostrożnie jedźcie, dobrze? Dzień dobry, pani Mirko. Karolina Wolska, komisariat na Gorczaku. Rozmawiałam przed chwilą z ojcem pani córki. Ma pani dla mnie dobre wieści? No niestety nie będzie chciał z panią się spotkać. Kurwa, niech ten dzień się już skończy. No. Pewnie rano, jak byłeś jeszcze myślami w Krakowie, nie miałaś pojęcia, że to wszystko się tak potoczy, co? Tak. Najwyraźniej Gorczak chce się ze mną pożegnać fajerwerkami. No, coś w tym jest. Musiałem wypuścić tego skurwysyna. Bogaty tatuś, prawnik. Standardowa historia. A masz jakiś nowy trop? Gadałeś może z innymi podopiecznymi ofiary? Tak. Nadal wykluczam zabójstwo, ale znaleźliśmy SMS-y z pogróżkami w usuniętych wiadomościach na telefonie denatki. Ale od kogo? Od tego gnojka? Mogą być od byłego męża, no, ma zakaz zbliżania się. Pewnie nie bez powodu. A gadałeś już z nim? Może go tu sprowadzić? Polska, No co? wyluzuj, co? Jutro też jest dzień. Ja wiem, że ty wróciłaś, że chcesz się wykazać, ale skończmy zabawę na dzisiaj. No dobra, ale mogłabym posprawdzać. Na przykład mogłabym znaleźć jeszcze inne dziewczyny. Może masz kogoś, żebyś mi podrzucił?
Eryk wyszedł. Wypuściłeś go? Przecież to on mógł zabić Cecylię. Ale to są twoje domysły, czy coś wiesz? Jest zdolny do wszystkiego, uwierz mi. Na razie to ja nie mam nawet podstaw, żeby uznać tego za zabójstwo. Nie chcę już tak dłużej. Nie mogę. Wiem. Załatwię tę sprawę i wyjeżdżamy. Dokąd? Do Krakowa. Dostałem przeniesienie. Nikt tam cię nie zna, będziesz mogła zacząć wszystko od nowa. A co ze ślubem? Jakim kurwa ślubem? Jestem porządną dziewczyną. Jeżeli mamy być razem, to tylko tak. Bardzo mi przykro, że tak wyszło z ojcem pani córki. Ale udało się pani go odnaleźć. To jest najważniejsze. Resztę to ja już załatwię sobie sama. Ale pani chyba nie rozumie. Ale doskonale rozumiem. Świetnie się pani spisała. Dziękuję. Poproszę tylko adres Tobiasza i ja już więcej pani nie zawracam głowy. Ale ja nie mogę dać pani adresu. On odmówił spotkania, więc jeśli pani teraz by zaczęła go nachodzić, to już byłoby nękanie. Ale ja nie chcę go nękać. Ja chcę go prosić o pomoc. Tu chodzi o moją córkę i naprawdę nie zostało wiele czasu. To jest ostatni moment, kiedy mogłaby się spotkać z ojcem. Gdyby chodziło o pani dziecko, nie miałaby pani skrupułów. Pani Miro, ja naprawdę nie mogę. Nie może pani, czy pani nie chce. To nie jest tak. A jak moja córka umiera, ma ostatnie życzenie, a pani mi mówi, że nie można go spełnić. Naprawdę chciałabym pani pomóc, ale to jest dużo bardziej skomplikowane. Ona codziennie dopytuje o tatusia. Jak pani może być taka obojętna? Proszę mnie zrozumieć. Policja w ogóle nie zajmuje się takimi rzeczami. Jakby oni w ogóle dowiedzieli się... Prosiłam panią tylko o drobną przysługę. Przykro mi naprawdę. Dzień dobry. Chyba tutaj pracuje blondynka, taka szczupła, ładna. O, to pani. O, dzień dobry. Coś się stało? To wczorajsze spotkanie, ono nie dawało mi spokoju. Nie jestem pewna, czy Tobiasz mówi mi całą prawdę. Tobiasz? Zna pani Tobiasza? Jestem jego żoną. Słucham? Pobraliśmy się rok temu. Ale to niemożliwe, to ja jestem jego żoną. Ale ja... Jeszcze raz. Pani jest żoną Tobiasza? A myśli pani, żeby pani mi pomogła, gdybym powiedziała, że chyba mąż mnie zdradza? Żartuje pani. A córka to też pretekst, tak? Z córką wszystko w porządku, po prostu pani dobrze z oczu patrzyło. Wiedziałam, że pani połknie taki haczyk. Dobra, zapraszam. Obie panie. Zapraszam. Zapraszam. Musimy to wyjaśnić. Dosyć kłamstw, dobrze? Ale ja nie kłamię. Tobiasz to jest mój mąż. Chcę wiedzieć, kim jest ta kobieta. Pani mąż? Śmiech na sali. Zmajstrował pani bachora, a pani by od razu chciała zabrączkować? Ale myśmy już mieli ślub. Co? Przyśniło mi się. Dobrze, poproszę obie panie, żebyście na chwilkę... Najwyraźniej. Ja mogę przynieść nasz akt ślubu. Wariatka jakaś. Sama jesteś wariatka. Poproszę o spokój obie panie, dobrze? W tym momencie. Jeśli to jest prawda, to co obie panie mówią, to mamy tutaj do czynienia z bigamią, co jest karalne. Poproszę PESEL obu pań, sprawdzę te akty ślubów. Nie wierzę, żeby mój Tobik ożenił się z kimś takim. Popatrz lepiej na siebie. Dobrze, proszę o spokój. I musimy jak najszybciej namierzyć pani, to znaczy pań męża
Wie pani, gdzie on teraz może być? Nie, ale mam pewien pomysł. Sprawdziłam, były 2 akty ślubu, a za bigamie grozi do 2 lat więzienia. Czyli wyszło na to, że Tobiasz miał 2 rodziny przez ten cały czas, które nie wiedziały o swoim istnieniu. Ja nie wiem, jak można tak długo prowadzić podwójne życie, okłamując przy tym kochane przez siebie kobiety. Kochanie, wszystko w porządku? Co się dzieje? Byłam na spacerze i nagle poczułam, że mam bóle. O tu. Ale już dobrze. Tak. Tylko... Kochasz mnie? Oczywiście, że cię kocham. Skąd to pytanie? Bo jak pomyślałam, że to już, że zaraz urodzę nasze dziecko, to naszły mnie wątpliwości. Czy ty mnie naprawdę kochasz? Czy jestem dla ciebie najważniejsza? Pewnie, że jesteś najważniejsza. Dzień dobry, mężu. O czym pani mówi? Dorotko, ja nie znam tej kobiety. Nawet nie jesteś w stanie się przyznać? Są pomówienia. Dobra, skończmy tutaj tę grę. Panie wiedzą o sobie. Gdzie? Stój! Na komisariat tak się spieszysz? Łapa. Druga. Alek, zabierzesz pana na dołek? Dzięki. No. Widzę, że złapałaś groźnego przestępcę. No, chyba raczej konesera ciekawych związków. A co, ty gdzieś lecisz? Ja idę zgarnąć męża Cecylii Kawki, tego od gruźb. Poprawię sobie nastrój i zrobię mu wjazd na chatę. No tak. Baw się dobrze. Dzięki. Widzi pan, panie Zabłocki, w przyrodzie nic nie ginie. Słucham? Weźmy na przykład te SMS-y z groźbami, które pisał pan do swojej żony. Ona je skasowała z telefonu, my je odzyskaliśmy. Taki cud techniki. Ja nie pisałem tego na poważnie, byłem wściekły. W emocjach. Ja pana doskonale rozumiem. Tylko że pańska była żona nie żyje. A to nie stawia pana w najlepszym świetle. Jak to nie żyje? Wasze telefony logowały się w tym samym miejscu. No bo się spotkaliśmy wieczorem. Spotkaliście się? I może miał pan zakaz zbliżania się do niej? A zakaz. Jak ją przycisnęło i potrzebowała hajsu, to zakaz nie miał znaczenia. Jak trzeba było oddać pieniądze, to wtedy był problem. Suka. I właśnie przyszedłem po kasę. I oddała panu tę kasę? Nie. Groziła, że naśle na mnie policję. Suka jedna. No to ją... Co się jej stało do cholery? To ją co? Co jej pan zrobił? No, postraszyłem ją trochę. No co więcej mogłem zrobić? Żadnych kwitów nie mam, że jej kasę pożyczyłem. A ona to wykorzystuje, suka. To znaczy, wykorzystywała. Co się jej do cholery stało? Nie mogę zdradzać szczegółów śledztwa. Czy pan mnie o coś oskarża? A powinienem? Jak tam? Sprawa zamknięta, walizki spakowane? Prawie. A jak z tym mężem? Puściłem go. Nie ma z tym nic wspólnego, a przynajmniej nic na to nie wskazuje. To wydaje mi się, że to może być pomocne. Co takiego? Mam tutaj zdjęcie z monitoringu miejskiego. Z miejsca spotkania byłego męża Denatki. I co? Spotkali się, on odszedł. No ale co jest w tym ważnego? Bo ja bym chciał to skończyć i iść do domu. Najważniejsze wydaje mi się może być to, czyli ta dziewczyna. Ona podeszła później. Przyszła, porozmawiały, Denatka odjechała. Nie wiem, kto to jest, ciężko tutaj to zobaczyć. Zdjęcie jest dosyć niewyraźne, nie wiem, kumpela, podopieczna. Może możemy to sprawdzić w tym materiale wideo, wydaje mi się, że to może być wyraźniejsze. Zostaw to tutaj. Ja się tym jutro zajmę. No ale jutro to już powinniśmy ją chyba namierzyć i pogadać z nią.
Stęskniłam się. Widziałaś się z nią. Z kim? Widziałaś się z Cecylią. Niedługo przed jej śmiercią. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Okłamałam cię. Widziałam się z Cecylią, ale bałam się o tym powiedzieć, bo to się mogło wydać dla was podejrzane. Dla Glin w sensie. Po jaką cholerę się z nią spotkałaś? To ona chciała się ze mną spotkać. Chciała mnie poznać z jakąś grubą rybą, potencjalnym klientem na stałe. Powiedziałam, że odchodzę, że już nie będę dla niej dłużej pracować. Miałam jej już dość, rozumiesz? Stała się nie do wytrzymania. Ciągle piła, brała jakieś leki. O wiele za dużo. A ja chcę przecież zacząć wszystko od początku. Także z twojego powodu, kotku. Jak zareagowała? Oczywiście się wściekła. Rzuciła się na mnie z pięściami. Podrapała mnie. Cudem uciekłam. A potem ona wsiadła w swój samochód i gdzieś odjechała. Dokąd? Nie mam pojęcia. I przysięgam, że nie wiem, co się z nią później działo. Ona była dla mnie kimś ważnym. Wiele jej zawdzięczam. Tak. Szkoda tylko, że jak powiedziałaś, że odchodzisz, to się nieźle wkurwiła. To chyba normalne, nie? Niezłą kasę na mnie robiła. Cały czas mówiła, że mam jeszcze sporo do odpracowania i dlatego nie chciała mnie puścić. A Eryk? Dlaczego powiedziałaś, że on ma coś z tym wspólnego? Lał mnie! Byłam wkurzona. Przestraszyłam się, kiedy powiedziałeś, że Cecylia nie żyje. Przepraszam, że cię okłamałam, Rafał. Wystraszyłam się. Dobra. Ogarnę to. Ale od tej pory żadnych kłamstw, rozumiesz? Chcesz mi jeszcze coś powiedzieć? Będziesz musiała jutro przyjść na komisariat. Przyczyną śmierci było zachłyśnięcie się treścią żołądka. Wymiecinami Donatka zażyła dużą dawkę fenantylu, popiła alkoholem, przedawkowanie. Czyli tak jak zakładaliśmy od początku, samobójstwo. Ale zaczekaj. Nie wyłączaj, ale tu jest napisane, że lub paznokciami Donatki znaleziono fragmenty naskórka, otarcia, 2 świeże krwiaki na przedramieniu. O, skoro to jest samobój, to skąd coś takiego? Może ktoś się z nią widział tuż przed śmiercią? Nie wiem, na przykład ta laska z monitoringu, to jest jakiś trop, co? Przecież tylko gadały, a Denatka wsiadła do auta i odjechała. No, ale nie wiemy, o czym gadały. Nie wiemy, czy się później nie spotkała, może z kimś innym się jeszcze spotkała? Przecież pomocnictwo w samobójstwie też jest karalne. Ale nic tu nie wskazuje na pomocnictwo. Rafał, jakaś dziunia do ciebie. Dzięki. Nie? Poza tym nie doceniasz mnie. Laskę z monitoringu mam już ogarniętą. Mogę prosić szklankę wody? Nie. Woda będzie później. Mówiłaś, że wiesz, co się stało z Cecylią. Słucham. Bo to moja wina. Dokładniej, proszę. Nie radziła sobie ostatnio. Cały czas piła, brała ciągle jakieś tony leków. A ja nie znalazłam czasu, żeby z nią pogadać, bo zawsze coś. Nowi klienci, starzy klienci. Byłam jej najlepszą dziewczyną.
Jak jeszcze powiedziałam, że odchodzę, to za dużo chyba tego było dla niej. Ona zawsze była dla mnie bardzo dobra. I zawsze mogłam na nią liczyć, a ja ją zawiodłam. Ale ja chciałam po prostu zacząć normalnie żyć. Rozpoznajesz tę kobietę? Tak. To ja. Spotkałaś się z nią niedługo przed jej śmiercią. No tak, ale co, że to ma coś ze mną wspólnego? No ty mi to powiedz. Byłaś prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała ją żywą. I co z tego? Chcecie oskarżyć prostytutkę, tak? Bo tak jest najłatwiej. I chcecie wykorzystać, że mówię wszystko szczerze, że mówię, co czuję, że ona mnie potrzebowała. Dlaczego się z nią spotkałaś? Chciała, żebym z nią gdzieś pojechała. Do jakiegoś nowego klienta, bogatego. Ale ja już miałam tego dość. Powiedziałam jej, że odchodzę. Czy ja naprawdę nie mam już szansy na zaczęcie wszystkiego od nowa? Czy muszę być już skreślona na całe życie? Co było dalej? Groziła mi. Później zaczęła płakać. Błagała mnie, że nie mogę jej tego zrobić. Zachowywała się jak wariatka i nie była trzeźwa. Nie było sensu z nią gadać. Wsiadła w samochód i gdzieś odjechała. Nie mam pojęcia dokąd. To co? Wierzycie mi, czy mnie oskarżacie? Czyli wczoraj jeszcze panie chciały się pozabijać, a dzisiaj już całe w skowronkach. Po prostu dogadałyśmy się. Dogadały się panie, tak? Czyli rozumiem, że już teraz wielka przyjaźń. A pani myśli, że za tę komedię, co pani odstawiła, że ja pani teraz w czymś pomogę? No tak, w końcu pani się nas pozbędzie. Wypuści pani naszego męża i... Jeszcze raz. Ja mam wypuścić męża, tak? Czy tutaj jest jakaś ukryta kamera? No wypuści go pani, problem z głowy. Przecież nikomu nie zrobił krzywdy. Czyli ja go teraz wypuszczę i wy sobie będziecie po prostu tak kolorowo żyć w trójkę, tak? A może jeszcze kogoś sobie dobierzecie? Jakiś taki haremik? Będziecie żyć szczęśliwie jak w Libii, tak? Tak to ma wyglądać? Ale my nie żartujemy. To pani sobie stroi jakieś żarty. My mówimy poważnie. Bigamia to jest przestępstwo u nas. Czyli wasze śluby zostaną unieważnione. Ale on nas kocha. Żadnej z nas by nie skrzywdził. Aha, rozumiem. Czyli to, że zostawi was z dziećmi, pójdzie do więzienia, to nie jest żadna krzywda. Czyli nic się nie da zrobić? To już nie zależy ode mnie, tylko od prokuratora i sądu. Ale wydaje mi się, że w najbliższym czasie widzenia mogą odbyć się tylko w więzieniu. Kompletnie nie kumam tych babek. Facet robił je przez tyle czasu w konia, a one mu tak szybko wybaczyły i jeszcze próbowały go tłumaczyć? Chyba jeszcze przede mną bardzo dużo kobiecych tajemnic do odkrycia. Rafał, ty już wypuściłeś tę dziewczynę? Wypuściłem. A co, masz z tym jakiś problem? No nie wiem, to przesłuchanie było dosyć przejmujące. Wydaje się, że mówi prawdę, ale nie wiem. Coś mi nie pasuje. Tylko że na tym twoim coś nie możemy opierać dochodzenia. Nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć. Dziewczyna chce zacząć nowe życie, po co miałaby się pakować w jakieś kłopoty? Dobra, może warto po prostu pobrać DNA spod paznokci ofiary, porównać je z materiałem genetycznym tej całej Roxy. Ale co, ty myślisz, że ona miała coś wspólnego z samobójstwem burdel mamy? Co, na siłę jej prochy podała? Nie wiem, może nie na siłę, ale co powiedziała? Powiedziała, że ona chciała odejść, a tamta nie chciała jej puścić, prawda? I co, w związku z tym ją otruła, tak? No nie wiem, ale coś tu się nie zgadza. Więc ja po prostu mówię, że ja bym to sprawdziła. No, rozumiem, że ty się przenosisz. Przenoszę się, czyli mam w dupie, tak? Nie, po prostu chcę zamknąć wszystkie nierozwiązane sprawy. A tutaj nie widzę już nic do wyjaśniania. Samobójstwo, przykra sprawa, wiem. Wolałbym coś weselszego na koniec. Na przykład śmierć klauna.
Sprawa zamknięta. Samobójstwo. Gdybym wiedziała, że Cecylia to sobie zrobi, to nie zostawiłabym jej tak. Znaczy, nie poszłabym tak po prostu do domu. Nie dręcz się tym. Nie mogłaś nic zrobić. A teraz musisz przestać o tym myśleć, bo za 2 dni będziemy słuchać hejnału Mariackiego i kopać lajkonika w dupę. Za nowe życie z dala od korczakowskiego syfu. Nieźle dostał w głowę. Jakieś inne obrażenia? Pomóż mi. Ciuchlandia to nie jest. Nasz nowy lokal. Właściwie twój nowy lokal. To ty nie chciałeś tego ślubu, wiem, o tym słyszałam! Będziemy łapać mordercę. Bingo. Mój pies tak się nazywał, Bingo. Oficjalnie w papierach niczego takiego nikt mi nie zarzuci. Chryste, panie. Co tak nerwowo? Co tu kurwa robisz? Teraz Dgorczak jest mój.